No hej, dzisiaj odwiedzamy styk Rudaw Janowickich z Górami Kaczawskimi. To bez wątpienia jedno z ciekawszych miejsc związanych z historią górnictwa na terenie Sudetów. Po obu brzegach przełomowej Doliny Bobru na przełomie Ciechanowickim znajdują się znane górnicze miejscowości: Miedzianka, Mniszków, Janowice Wielkie i Ciechanowice. W okresie od XIV do XIX wieku okręg górniczy Miedzianki i Ciechanowic należał do największych ośrodków wydobycia ród miedzi i właśnie w ślad za rozwojem miedziowego gwarectwa nastąpił rozwój hutnictwa miedzi. W roku 1747 baron Freiherr Hans Friedrich von Schwinitz uruchomił na terenie Ciechanowic 4 kopalnie. Niemal równocześnie z uruchomieniem kopalni Schwinitz zainicjował budowę huty i tłuczki urobku. Tłuczkę uruchomiono 2 lipca 1747 roku, a samą hutę już 4 miesiące później. Pierwszy wytop z rudy miedzi pochodzącej z urobku kopalni Adler miał tutaj miejsce przed świętami Bożego Narodzenia w 1747 roku. Huta w Ciechanowicach nie była dużym zakładem. Dysponowała jednym piecem o mocy przerobowej wynoszącym 100 centnarów wytopu, czyli około 5 ton. W 1788 roku wybudowano nowy, wysoki piec hutniczy wyposażony w nowe miechy. W 1797 roku powstał jeszcze piec do prażenia szlichty i kamienia. Przez lata proces technologiczny starano się stale udoskonalać. Huta w Ciechanowicach prowadziła stały wytop do 1847 roku. Później, po wznowieniu prac po roku 1855, procesy metalurgiczne odbywały się w niej już sporadycznie. Ruiny tego zakładu należą do najlepiej zachowanych reliktów XVIII-wiecznego hutnictwa w tym rejonie. We wsi Miedzianka, dawnym miasteczku obecnie zdegradowanym do roli niewielkiej wsi położonej w powiecie karkonoskim w gminie Janowice Wielkie,
znajduje się współczesny budynek księgarni Szyb Miedzianka. Powstała ona w miejscu zaniechanej niegdyś budowli. Chodniki kopalniane z Ciechanowic dochodzą aż do tego miejsca. Kiedy zaczęto tu stawiać nowy szyb, okazało się, że złoża były niewystarczające i budowę całej konstrukcji wstrzymano. Naprzeciw znajdują się pozostałości dużego cmentarza ewangelickiego. Jest to XIX-wieczna nekropolia użytkowana do roku 1946. W drugiej połowie XX wieku większość płyt nagrobnych została rozkradziona. Teren tego cmentarza jest własnością prywatną. W tym miejscu znajdowała się dawniej karczma i siedziba gwarectwa w Ciechanowicach. Gwarek to nic innego jak górnik, a gwarectwo to spółka eksploatująca zboża ród metali nieżelaznych, a od XVIII wieku także węgla kamiennego. W górnictwie środkowej Europy gwarectwo było znane już na początku XII wieku, a w Polsce od XIV. Jak widać, o ruinie karczmy Gwarków w Ciechanowicach można powiedzieć, że nie ostał się kamień na kamieniu. Przed nami hałdy z urobku wydobytego z szybu kopalni miedzi Neuadler. Funkcjonujące w latach 1818–1847 gwarectwo Neuadler prowadziło w tym miejscu intensywną eksploatację. Głębokość kopalni Neuadler sięgała 110 metrów i była ona połączona ze sztolnią Helene. W roku 1925 ten szyb został wyłączony z eksploatacji i w taki oto sposób nastał koniec wydobywania ród w rejonie Miedzianki od średniowiecza po wiek XX.
Po 1945 roku obiekty przejęły kowarskie zakłady R1 w związku z szeroko zakrojoną akcją poszukiwawczą rudy uranowej w dawnych kopalniach w Sudetach. Na miejscu odnaleziono spore pokłady blendy smolistej, co przyczyniło się do całkowitej zagłady miedzianki. Całość uzyskanego uranu bądź wcześniej urobku w zakładach przemysłowych R1 była sprzedawana do ZSRR. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!